Przygotujcie się na niesamowitą podróż, która zabierze was w serca polskiego futbolu. Witamy w Wieczystej Kraków, polskiej drużynie, która zyskała miano polskiego Manchesteru City. To klub, który przeżywa swoje odrodzenie i ma jeden cel: podbić polską ekstraklasę i europejskie puchary. Pod wodzą nowego trenera Sławomira Peszki Wieczysta Kraków właśnie awansowała do drugiej ligi polskiej. To jednak dopiero początek naszej drogi. Czy zdołamy przekształcić Wieczystą w niekwestionowanego giganta polskiej piłki nożnej? Odpowiedź na te pytania z pewnością poznacie podczas tej serii. Także jesteśmy już w karierze Wieczystej Kraków. No i tak jak wspominałem, naszym celem jest gra oczywiście w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach. Skład nasz prezentuje się obecnie tak. Uważam, że jak na drugą ligę to on jest dosyć dobry. Mamy naprawdę wielu zawodników doświadczonych, m.in. Góralski oraz Pazdan. I czy ktoś jeszcze tutaj jest takich, które ja znam? No Pietrzak wydaje mi się, że jest też bardzo doświadczonym zawodnikiem. No i wydaje mi się, że nie tylko oni, ale tacy, których ja bynajmniej kojarzę, no to on. Na przykład jeszcze jest Mak, a nawet Mulin. Także naprawdę jest tutaj spory potencjał w tym klubie. Na początek ustawimy sobie skład i jak będę chciał to, żeby wyglądało. Oczywiście wy możecie pisać mi w komentarzach o pomysłach, kogo ściągnąć, co robić i tak dalej. Także naprawdę zachęcam do pisania mi rad, no bo będę wszystko czytał oczywiście i jeśli będzie coś ciekawego, to z pewnością to zastosuję. To na razie może zacznijmy od bramki. Mamy 4 bramkarzy, więc tutaj na pewno będzie jeden na listę transferową. No ale najlepszym jest tutaj Letkiewicz, z tego co widać. Zobaczmy, ile oni mają w ogóle lat. No ale właśnie, oni są bardzo młodziutcy. No ale to dla nas jest tylko plus. Także Letkiewicz tutaj zostaje, od razu widzę. Pietrzak też zdecydowanie zostaje. Co prawda on jest już trochę wiekowy, ale myślę, że statystyki są naprawdę bardzo dobre i ten wiek tutaj nie będzie robił żadnej różnicy. Na prawej obronie już bym chciał zrobić zmiany, ponieważ tutaj bym wziął Bąka lub Asmelasza wziąć. No Bąk jest zdecydowanie szybszy, no i też lepszy o 2 punkty overalla, więc myślę, że możemy go wziąć, a Asmelasz będzie tym rotacyjnym zawodnikiem. No a na środku obrony oczywiście Pazdan musi grać, no bo tu nie ma innej opcji. Też za niego pewnie będzie kończył karierę, więc trzeba go wykorzystać dopóki można. No ale na pewno opuści wyjściowy skład Faworow i wejdzie za niego Skrobański. Jest on naprawdę bardzo młody, 18 lat, więc tutaj naprawdę może zrobić sporą różnicę później, jak oczywiście awansujemy. No i teraz w sumie też, tak? Na SPD nie widzę chyba innej opcji jak Góralski, no a Swędrowski lub Molin będzie tym rotacyjnym zawodnikiem. No i powiem wam szczerze, że na środkowej pomocy mam dylemat, ponieważ mamy tutaj Torresa, który jest bardziej prawym skrzydłowym lub SPO, no i tutaj zbytnio się nie będzie pasował. Ale zastanawiam się, żeby go nie zmienić na SPK w planu treningowym, tylko wydaje mi się, że on będzie naprawdę bardzo długo to robił, więc to chyba nawet nie opłaca się, ponieważ ma 32 lata. A na bokach skrzydeł, no to naprawdę też mamy fajnych zawodników szybkich, takich jak na przykład Mac. 76 szybkości to jest naprawdę sporo i wydaje mi się, że też można od razu go dać. To samo na lewym skrzydle, ponieważ tam mamy Zivecia lub Misaka, ale z racji, że tutaj spore różnice w tempie nie ma, a strzały o wiele lepsze ma Ziveć, no to go też weźmiemy. No i teraz został nam, no atak to chyba wiadomo, Kiedrowicz, wydaje mi się, że tutaj bez żadnych wątpliwości, niech się tutaj rozwija chłopak. No i na tej pomocy mamy 2 SPO, którzy no nie pasują ewidentnie do tej formacji, więc tu mamy troszkę dylemat. Zdecydowanie trzeba też pomóc im w obronie, więc wydaje mi się, że taki Trąbka będzie tutaj idealnym rozwiązaniem. No i tu. Na ten moment dałem tutaj Łysiaka, no i zaraz przejdziemy do planu treningowego i zobaczymy, czy tam można mu zmienić przypadkiem pozycję właśnie na SP. No i teraz przydałoby się ławkę ustawić, ponieważ mamy z czego wybierać, naprawdę jest mnóstwo zawodników, więc też trzeba zrobić mocne roszady i posprzedawać niektórych wiekowych zawodników lub tych, którzy nie mają po prostu u nas przyszłości. Dobra, na pewno tutaj będzie Misak oraz Fidziukiewicz. Tutaj byśmy dali pomocników jakichś fajnych, jak na przykład Mulin, to jest pewniaczek, uważam. Kumach ma 81 tempa. Wydaje mi się, że to jest taki talizman, który najlepiej by pasował wchodząc z ławki, także też go damy tutaj. No tutaj 2 obrońców przydałoby się, najlepiej jakiś środkowy i jeden boczny. Także tu bym wziął chyba Asmelasza oraz jakiś środkowy jak Faworow. O, dobra, więc ustawiłem to w ten sposób. Tutaj zmieniłem jeszcze tylko bramkarza na Sapielaka. No i tak byśmy, uważam, chyba to mogli zakończyć. No formacji na razie nie ma co zmieniać, no bo to jest jednak jedna wielka niewiadoma, więc tu sobie zostawimy, ewentualnie taktykę możemy ustawić. No i wydaje mi się, że tutaj będzie dobra gra skrzydłami, także też tak ustawimy. No i zdecydowany pressing, 57 rozstawienia, głębokości, myślę, że wysoko możemy dosyć zagrać, 55. Konstruowanie akcji, chyba szybkie konstruowanie i wybieganie do przodu. Szerokość to taka 76, tak jeszcze 16 wydaje mi się, że jest dobrze, no i tak byśmy to zostawili. Kapitanem Pazdan to bez wątpliwości, rzuty karne Ziveć też wydaje mi się, że pasuje, także zapisujemy to i teraz przechodzimy do planu treningowego. Dobra, już ustawiłem wszystkim zawodnikom plan treningowy, no ale co najważniejsze, to teraz myślę, że możemy przejść do listy transferowej. Nie oszukujmy się, trzeba zrobić tutaj czystki, ponieważ paru zawodników jest tutaj za dużo. Z tego też, co zauważyłem, to
bo naprawdę wielu zawodników jest też u nas na wypożyczeniu. No ale ich nie będziemy odwoływać, ponieważ później będziemy mogli ich już normalnie kupić. No i ja tutaj uważam, że do sprzedaży jest przede wszystkim Rygiel, Kot, który wcale pewnie nie gra jak kot, Gamrot, Torres, Danielak, Jankowski, Aralika. No i to są na razie wszyscy zawodnicy, których chce się na 100% po prostu pozbyć. Wiadomo, że jeśli przyjdą jakieś oferty za innych, no to też będziemy to rozważać. Też chciałem jeszcze paru zawodników dać na wypożyczenie, jak na przykład Wołosik czy Kapek, żeby też mogli się rozwinąć, podczas gdy no nie będą mieli szansy zbytnio u nas grać. Także też damy Bargiela, uważam. Pakulski chyba... Dobra, damy też na wypożyczenie, zobaczymy, co z tego po prostu wyjdzie. Finanse to myślę, że przejdziemy do tego w następnych odcinkach, jak już będzie im się kończyć kontrakt. No i szczerze powiedziawszy, patrząc na nasz skład, no to zdecydowanie trzeba popatrzeć na jakichś młodych zawodników na obronę, ponieważ mamy dosyć wiekową akurat tą formację. No i też pomoc wydaje mi się, że też byłaby ciekawa do wzmocnienia, więc przejdźmy do szkółki juniorów, no i zobaczmy, czy kogoś mamy fajnego. Na pewno ten pan z Arabii Saudyjskiej odpada. Pineda 84 potencjału, fajnie prezentuje się, wydaje mi się, że możemy mu zmienić pozycję i zobaczymy, jak będzie on się dalej rozwijał, więc damy mu SO. Ten pan to jest Lynn z Irlandii oraz jest jeszcze Misau z Maroko, ale szczerze powiedziawszy, ich bym sobie tutaj od razu odrzucił też i zamiast tego poszukał jakichś nowych juniorów z Polski. Także przejdźmy sobie do sztabu szkółki juniorów. Co prawda mamy tutaj jednogwiazdkowego skauta, ale na razie chyba sobie go też zostawimy, czy nowego zatrudnimy. No nie, no to jest zbyt dla nas droga, żeby kupować kogoś nowego, czy to jest za 90 000 też jakiś z Indii. No ale na razie zobaczymy, jak sobie poradzi Bomba. Mam nadzieję, że jego juniorzy będą również bombastyczni jak jego nazwisko. Więc szukamy Polski, jest Polska, bierzemy Polskę, 3 miesiące wydaje mi się, że będą idealne, no i tak jak mówiłem, obrońca lub pomocnik, więc damy sobie może po prostu silny fizycznie i SO. No teraz przede wszystkim jeszcze zmienimy im skupienie, ponieważ i tak nie grają, więc damy im pełne skupienie, żeby mieli na pierwszy mecz pewnie jakiś przedsezonowy. No ale jeszcze przed tym musimy przejść do strategii zespołu i wziąć trenerów jakichś, żeby szybciej się nasi zawodnicy rozwijali. Także zacznijmy może od ofensywy. Mamy 17 000 budżetu tygodniowego, więc też nie możemy za bardzo przesadzać. 4 wolne stanowiska, czyli na pomoc, atak, obronę i bramkę. Tu mamy na obronę jak znalazł. Dwugwiazdkowy, ale za 1375 000, więc jest naprawdę dobra kwota. Teraz przejdziemy do ofensywy, poszukać kogoś. Dobra, więc weźmiemy sobie go na atak. Na pomoc zdecydowanie weźmiemy tego Młynarczyka, ponieważ jest za 3400, a ma 4 gwiazdki aż. No i teraz tylko bramkarz tam zostaje, więc tutaj wydaje mi się, że jakiś dwugwiazdkowy trener będzie idealny. Chociaż za 3404 gwiazdki, myślę, że możemy w sumie na to pójść, jak na to patrzę, więc tak też zróbmy. Mamy jeszcze sporo zapasu, więc tak też zrobimy. No i dobra, skauci nam niech szukają zawodników, a my symulujemy chyba. No i w końcu mamy zaproszenie na turniej przedsezonowy, o którym mówiłem. No i wydaje mi się, że tutaj weźmiemy sobie ten, za który najlepiej nam płacą, czyli Europejski Puchar Narodów. No i mamy 2 wiadomości oraz 6 wiadomości od zawodników, także zobaczmy, co oni tam nam wypisali. W pucharze przedsezonowym zagramy z GKS Tychy, Morecambe oraz Arringtonem. Okej. O Jezu, ale nam tutaj zrobili spam w skrzynce. No ale dobra, odpowiemy im szybciutko tutaj. Nie mogę ci zagwarantować gry, dobrze się zgadzamy. Wypożyczenie pomoże ci w karierze, dobrze się zgadzamy. Miło cię poznać. No i dobra. Mamy załatwione sprawy z zawodnikami, a więc teraz symulujemy do pierwszego meczu. Jestem bardzo ciekaw, jak on nam wyjdzie. No ale jeszcze przed tym mamy 2 wiadomości o transferach. Pierwszy to jest Danielak. Oferta transferowa od Puszczy Niepołomice za 105 000. Przejdziemy do negocjacji, zobaczymy, czy coś tu się nie uda przypadkiem troszkę więcej wybulić od nich, że tak to powiem. Na początek weźmy może 125 000 i zobaczmy, czy oni się zgodzą. 115, ok? No to myślę, że możemy spotkać się tutaj po prostu w środku i damy 120 000. Zobaczmy. Zgadzają się, a więc super. Prawdopodobnie opuści on nasz klub i to będzie pierwszy zawodnik, który właśnie odejdzie od nas. Mamy również ofertę wypożyczenia, ale z opcją wykupu, więc tutaj na pewno odpada. Zaproponowałem im bez wykupu, no i zobaczymy, czy się zgodzą, tak? No a tymczasem przechodzimy do pierwszego meczu. Zanim zaczniemy, chciałbym poinformować, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Footyballers. Nowo powstała, dynamicznie rozwijająca się marka oferująca celowe plakaty piłkarskie do każdego pokoju fana. Niezależnie od tego, czy kibicujesz Ronaldo, Messiemu, Realowi Madryt czy Barcelonie. Znajdziesz coś dla siebie. Sam wybrałem kilka plakatów, które idealnie pasują do dzisiejszego tematu. Na ich stronie znajdziecie również opcję stworzenia własnego plakatu. Jak to działa? To proste.
Wybierasz styl, wpisujesz nazwisko zawodnika lub drużyny i dodajesz zdjęcie, jeśli chcesz. Link jest w opisie, a z kodem cookies dostaniecie fajny rabat, także polecam. Zachęcam też do śledzenia ich w mediach społecznościowych. Na Instagramie mają darmowe rozdania, więc warto się pośpieszyć. Nie będziemy tutaj brali jakichś zbędnych sesji treningowych, po prostu przechodzimy do meczu i tym składem, co ustawiałem na początku, też tak wyjdziemy, więc przechodzimy do szybkiej symulacji i zobaczmy. Czy wygramy pierwszy mecz? Niestety nie, ale jest to remis, więc myślę, że nie jest to słaby wynik. No i bramki u nas strzelił Kiedrowicz oraz Ziweć. Teraz musimy im koniecznie zmienić ten plan treningowy, ponieważ ustawiłem wszystkim pienie na szkoleniu i później nie będą mieli oni kondycji na następne mecze, więc ustawiłem teraz im zrównoważony. No i proszę Państwa, mamy oficjalne odejście pierwszego zawodnika z naszego klubu i jest nim właśnie Danierak, o którego ubiegała się Puszcza Niepołomice i tam też właśnie on teraz zmierza. A więc 120 000 na naszym koncie, no w sumie tam jeszcze jakaś prowizja jest, więc nie do końca równo 120, ale 80 000, więc jest to nadal sporo. No i tutaj mamy Wościka, który prawdopodobnie pójdzie na wypożyczenie do Podbeskidzkiej Bielsko-Biała, jeśli tylko oni się zgodzą na to. Ale wydaje mi się, że bez problemu. Chciałem już przejść do meczu z Accringtonem, ale okazało się, że mamy kolejne 4 nowe wiadomości, więc zobaczmy, co tutaj nam oferują, bo widzę, że tu jest oferta transferowa i to nawet nie jedna. Pierwsza to jest za Szymona Kota 115 000 i to jest naprawdę sporo. Generalnie tutaj ci zawodnicy z drugiej oraz trzeciej ligi mają naprawdę identyczne chyba ceny, więc to jest akurat trochę średnie, no ale cóż, bywa i tak. Dobra, zaproponujemy 135 000, wydaje mi się, że mogę się na to zgodzić. Tak też się dzieje, czekamy tylko na oficjalne ogłoszenie i tutaj mamy ofertę wypożyczenia Zapokulskiego, ale na razie sobie ją odrzucimy. Tym bardziej, że jest to oferta z Górniku Zabrze, którzy mają o wiele lepszy skład od nas, więc nie ma sensu chyba go wypożyczać tam. A teraz przejdźmy już do naszego drugiego meczu turnieju przedsezonowym. No oczywiście tutaj trzeba zrobić roszady w składzie, aby dać szansę innym zawodnikom, także tak też zrobimy. No i przede wszystkim damy szansę Sapielakowi. Na atak myślę, że może wejść Kapek. Za Maka może wejść ten Torres. Zmienimy też Łysiaka, ponieważ ma -3, więc nie ma sensu go wystawiać i damy szansę Gamrotowi. Może w zapasach będzie dobry. No i jeszcze oprócz tego będzie Asmelasz. No i zapaza nam wejdzie, niech będzie Faworow. I tak bym to zostawił, tylko jeszcze tutaj z ławki przeniesiemy. Parger wydaje mi się, że będzie spoko opcją, żeby wszedł. Kumach, jakiś obrońca tutaj musi być koniecznie jeszcze, żeby nie było jakieś wpadki. Niech będzie to Kazolik. No i dobra, uważam, że spoko. I tak też możemy wyjść, więc przejdźmy do szybkiej symulacji i sprawdźmy, czy wygramy pierwszy mecz. Niestety nie, 2-2. Kolejny raz. No ale fajnie, że chociaż zaliczamy porażek jak na razie. A strzelcami u nas tym razem był Mulin oraz kolejny raz chyba Ziweć. Wszystko na razie idzie nawet fajnie, ale oczywiście my też musimy kogoś kupić, więc przejdźmy do wyszukania paru zawodników, ponieważ mam paru na oko. Jest tam między innymi Glik, który uważam, że jakby grał z Pazanem, to byłoby naprawdę świetnie. Naprawdę on fizycznie jest kotem, co prawda tempo ma nie najlepsze, więc nie wiem, czy to przejdzie, ale na razie możemy grać do listy życzeń. Oprócz tego może być Klich, tylko to jest naprawdę już akurat droga opcja, więc nie wiem, czy on przejdzie, ale zobaczymy. Na razie damy ich wszystkich do listy życzeń i później pomyślimy. Kurzawa, 30 lat, środkowy pomocnik spokojnie Szczecin, uważam, że też byłby spoko opcją. Oprócz tego dodamy sobie jeszcze Pawła Pszczołka z Legii Warszawa. Krychowiaka, wiem, możecie myśleć o tym różnie, ale ja naprawdę wam mówię, jeśli udałoby nam się go sprowadzić, to byłby u nas jednym z najlepszych zawodników i jestem praktycznie o tym przekonany. Ale najpierw trzeba byłoby go sprowadzić i później się przekonać. No i z polskich zawodników to jeszcze byłby to Patryk Dziczek. No i następni zawodnicy to już są zagraniczni i tutaj naprawdę będzie raczej już o nich ciężko, ponieważ jest to Josue, Antony Uribe, no i John. Llevo a. Na teraz trochę bardziej taki polski akcent, ponieważ nazwisko bardzo przypominające polskie. Jest to Francisco Frydriszewski, no i go oczywiście też właśnie dodamy do listy życzeń, no i zobaczymy. Jest to Argentyńczyk, więc troszkę jest to odległy kraj od Polski, natomiast mam nadzieję, że jeśli by się udało go sprowadzić, to byłby u nas gwiazdą. No i już ostatnim zawodnikiem jest Mame Thiam. Tych wszystkich zawodników wyszukałem na SoFifa, żeby mniej więcej mieć jakieś rozeznanie też. No i teraz po prostu musimy poczekać na raporty scoutów, no i zobaczymy wtedy, kogo warto kupić i kogo przede wszystkim na nas stać. No i proszę Państwa, mamy kolejne oficjalne informacje dotyczące transferu i jest to odejście naszego zawodnika i jest to chyba jakiś młody zawodnik,
który poszedł na wypożyczenie dokładniej, a nie transfer. Dokładnie tak, ponieważ jest to Jakub Wołosik, który udał się na wypożyczenie do Podbeskidzkiej Bielsko-Białej. Ale też mamy potwierdzenie transferu Szymona Kota, którego sprzedaliśmy za 130 tysięcy chyba, jeśli dobrze pamiętam. 135, ok, więc naprawdę to uważam jest spoko cena. Mamy w końcu informację od scouta na temat tych zawodników, których dałem do listy życzeń oraz ich zaobserwowałem. Też oprócz tego mamy jakieś oferty transferowe za Łysiaka oraz Pakulskiego, ale je odrzucimy od razu tutaj z buta. O, i Pineda jest gotowy do zmiany pozycji, a więc zmieńmy mu. No i ocena zmieniła się mu tylko o jedną ocenę, ale mimo wszystko na razie go sobie zostawimy i niech się rozwija tutaj w szkółce. A więc tak prezentują się statystyki zawodników, których dałem do listy życzeń i uważam, że jest naprawdę ich sporo. Ale nie wiem, czy troszkę im przesadziłem, ponieważ ci zawodnicy są naprawdę dobrzy, uważam, i ciężko będzie naprawdę ich sprowadzić, no ale zobaczymy, może się parę uda. Ponieważ dzisiaj chciałbym sprowadzić przynajmniej jednego zawodnika, a później mam nadzieję, że to wy mi dacie znać, kogo miałbym sprowadzić do właśnie zespołu. Czy to właśnie z tych zawodników, co dałem do listy życzeń, czy też innych. No i tak patrzę po tych cenach i uważam, że najrozsądniejszą opcją byłby jedynie Glik oraz Kurzawa. Natomiast z Glikiem mam naprawdę mocny dylemat, czy go warto kupywać, ponieważ za rok pewnie i tak by kończył karierę, a jest on naprawdę gigawolny, więc raczej nie sprawdziłby się wieczystej. Dlatego też postaram się sprowadzić Kurzawy za 440 tysięcy około, więc przejdźmy do negocjacji i zobaczmy, czy nie uda nam się przypadkiem trochę tej ceny jeszcze bardziej zmniejszyć. Więc przejdźmy tutaj, no i tam było 440, tak? No to myślę, że my możemy dać 390 tysięcy, niech będzie. Mam nadzieję, że nie odrzucą od razu. Okej, chcą Postana, no ale nie, my nie damy Postana, no. Ale nie obrazili się na nas za bardzo, więc myślę, że jak zaoferujemy 400, może 10 jednak, albo 15 niech będzie, to powinni przyjąć tę ofertę i tak też się dzieje, więc zostało nam tylko podpisać umowę z Kurzawą i będziemy mieli pierwszy oficjalny transfer do naszej drużyny, a więc przejdźmy do negocjacji od razu, żeby nie przedłużać, no i podpiszmy umowę z tym właśnie oto zawodnikiem. Myślę, że będzie ważnym piłkarzem kluczowych. Okej, my to akceptujemy, nie ma problemu w sumie, jeszcze lepiej. 5 lat, chcę 2 lata, no dobra, to my damy 3, czemu by nie. No i dobra, bez klauzuli, okej, pasuje, no i teraz wynagrodzenie, oj, wynagrodzenie. O tym nie pomyślałem, że ci zawodnicy mają dosyć spore pensje w Ekstraklasie, no i troszkę zbyt duże dla nas, więc nie wiem, czy uda nam się go podpisać. Spróbuję, ale wątpię, żeby poszedł na taki układ. 2000, no niech będzie, no my tutaj więcej nie możemy zaproponować, ponieważ nas po prostu nie stać. Ewentualnie możemy tutaj za występy mu po prostu dopłacić jakiś bonus. To jest, wydaje mi się, że nasza ostateczna cena, naprawdę. Nie wiem, czy będzie warto, ale zaryzykujmy. Chcę więcej, no nie, no to raczej się nie uda, proszę państwa. Dobra, niech będzie 1000 równe i 20k bonus. Niestety, nie udało nam się ściągnąć tego zawodnika na ostatni mecz przedsezonowy. Natomiast spokojnie, nie zostawię was z pustymi rękoma i po tym meczu na pewno coś pomyślimy i zakupimy jakiegoś zawodnika. A tymczasem przysymulujmy sobie to spotkanie, tylko jeszcze zanim, no to oczywiście zmiany w zespole. Więc tak, wejdzie, uważam, że Fidzikowicz będzie najlepszą opcją. Tu niech zagra w takim razie Plewka. Tu już 3 bramkarzy zagra. Niech będzie tutaj spora rotacja. Góralski wydaje mi się też musi zajść, ponieważ zagrał 2 mecze, to mu na razie starczy. No i będzie tutaj Szlawszew. Nie wiem jak to się czyta zupełnie, ale niech będzie. Łysiak zejdzie i wejdzie za niego Kumach. Za Zivejcza po prostu weźmiemy może Pakulskiego. Dobra, więc wychodzimy takim składem, nie mam tutaj co więcej kombinować. Przechodzimy do szybkiej symulacji i zobaczmy, czy uda nam się wygrać pierwszy mecz. O panie, co tutaj się stanęło? 4-1 z GKS Tychy przegraliśmy. No naprawdę totalna dominacja z ich strony. U nas jedyną bramkę strzelił Misak, no ale nie wiem, co mogę więcej powiedzieć o tym meczu. Po prostu istna dominacja, tak jak powiedziałem wcześniej, no ale dobra. No i przed meczem mówiłem, że stawię was z pustymi rękoma. Dlatego też znalazłem zawodnika, na którego z pewnością nas już będzie stać i ma on spory potencjał. Jest nim Kacper Kamiński, 17-latek z Elany Torun, środkowy pomocnik, 56 oceny ogólnej. No uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Także przechodzimy do negocjacji, no i tutaj raczej się nam nie posypie, jak to miało miejsce z Kurzawą, a chociaż tam to było w negocjacjach kontraktowych z całym zawodnikiem. No ale dobra, 100 tysięcy uważam, że jest za niego trochę za dużo, więc spróbujemy 80 tysięcy na dobry początek. 4% jeszcze sprzedaży chcą, a ja nie chcę tego procentu. Halo. O, dobra, usuwamy, musicie się na to zgodzić po prostu, tak? No i tak też się dzieje, więc przechodzimy do negocjacji kontraktowych z zawodnikiem. No i tutaj naprawdę nie ma opcji, żeby się coś posypało, bo jak się coś posypie, no to mnie chyba zjecie w komentarzach. 5 lat, młody zawodnik, więc wydaje mi się, że zaakceptuję to, ok. Klauzuli bez, no i tutaj pensja po prostu, 8 premie i tyle.
Wydaje mi się, że to będzie rozsądne. Dobra, zgadzają się. Mamy dopięty na 100% już transfer Kamińskiego i to się właśnie dzieje w tym momencie. Mamy animację właśnie z jego przyjścia do naszego klubu Zelany Toruń. Sławomir Peszko już tutaj go wita. Będzie oczywiście później świętowane. Będzie się działo! Kamiński z numerem 15 z tyłu będzie reprezentował nasze barwy, także jestem naprawdę podekscytowany, że udało mi się kogoś ściągnąć na koniec tego odcinka, ponieważ właśnie się do niego zbliżamy, więc uważam, że tym transferem możemy ten odcinek zakończyć. Także oczywiście piszcie mi w komentarzach jakieś propozycje, porady co do tej kariery właśnie, kogo sprowadzić i tak dalej. Ja to z pewnością będę wszystko czytał, ponieważ chcę, żebyście mieli realny wpływ na tą karierę, więc dajcie znać, a ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Siema!